was serdecznie. Trochę się czuję skrępowany tym wszystkim, co mam tutaj na sobie. Mam nadzieję, że mi grzywki nie popsuło. Proszę państwa, chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o tym, chciałbym troszeczkę mówić o muzyce i o dźwiękach tak naprawdę. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na ten temat, że muzyka tak naprawdę, ja się będę patrzył w inną stronę, bo i tak was nie widzę i mi to strasznie krępuje, że tam jest jakieś takie światło, że muzyka tak naprawdę jest wszędzie wokół nas, otacza nas na każdym kroku i to nie tylko taka muzyka w takim klasycznym tego słowa znaczeniu, tak? Odtwarzamy swoją ulubioną płytę CD, jasna sprawa, słyszymy tam muzykę w większości przypadków. Słuchamy radia, jest tam muzyka, ale kiedy wyłączymy naszą MP3 z ucha, wyciągniemy te kabelki wszystkie, tak, to cały czas, w moim mniemaniu, jest muzyka naokoło nas. Przyjemniejsza lub mniej przyjemna, to jest kwestia gustu. Od jakiegoś czasu kupuję głośne obuwie, żeby idąc do sklepu po bułki, móc wystukiwać sobie rytm, słuchać jego w zależności od tego, co się dzieje naokoło mnie. Tak? Przejeżdżający tramwaj, jako taki solo smyku na kontrabasie, parę dzwoneczków w kieszeni dodaje dodatkowego efektu. Ja nie polecam wszystkim obwieszania się girlandami z dzwonków. Mamy różne zawody, może to nie być dobrze widziane, ale słuchajmy tych zależności. Tak? Była tutaj niejednokrotnie mowa na temat młodzieży, na temat dzieci. Tak? Na jednym z wystąpień TEDa w Stanach jeden z prelegentów posłużył się słowami Pabla Picasso, mówiąc o tym, że wszyscy rodzimy się jako artyści, tylko że z biegiem czasu zabijamy w sobie kreatywność dziecka. Tak? Ja się z tym całkowicie zgadzam. Gdybyśmy dali dziecku skrzypce do ręki, prawdopodobnie nie przyjdzie mu do głowy to, żeby lewą rękę zrobić jakiegoś łabątka, a prawą smarować linię prostą. Raczej najpierw popuka w nie, poszarpie struny, uderzy brata w głowę, jakkolwiek poszuka innego rozwiązania dla tego instrumentu. Co potrzebujemy, jeżeli już otworzymy swoje głowy na to, że tak naprawdę każdy przedmiot fizyczny, materialny, który mamy wokół siebie, z każdego przedmiotu możemy wydobyć dźwięk na co najmniej 3 różne sposoby. Uderzyć w niego, poszukać nim, mocniej uderzyć, jakkolwiek. Z każdego przedmiotu możemy wydobyć dźwięk na co najmniej 3 różne sposoby. Jeżeli już otworzymy swoją głowę na to, że każda rzecz, która nas otacza, jest instrumentem muzycznym, potrzebujemy teraz jakiegoś wzoru, jakiegoś sposobu na to, żeby ten instrument zagrał. Tak? Jeżeli te dźwięki to są takie klocki, tak? Bierzemy klocki do ręki, rozrzucamy. Co powstaje? Powstaje pewien chaos, dość często hałas. Dużo muzyków improwizujących, free jazzowych korzysta z tej metody. Bardzo fajnie. Często z naprawdę dobrym skutkiem. Często z naprawdę dobrym skutkiem. Ja stosuję bardzo prostą metodę, tak? Bardzo prostą metodę liczenia, którą tak naprawdę wszyscy jesteśmy w stanie ją zastosować. To jest liczenie w myślach od 1 do 4. Raz, 2, 3, 4. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy wszyscy w danej grupie byli jako jeden żywy organizm, jeden organizm, który oddycha w tym samym momencie, tak? Który w tym samym momencie ma raz, w tym samym momencie ma 2, w tym samym momencie ma 3 oraz 4. Pracuję z niepełnosprawnymi, jak tutaj już Igor wspomniał. Troszeczkę trwało czasu, poświęciliśmy troszeczkę czasu na to, żeby oni mogli nauczyć się tego liczenia, chociaż to tak naprawdę nie było aż tak skomplikowane. Kiedy mamy już to liczenie, przyporządkowujemy konkretne akcenty, konkretne dźwięki. Tak? Jedna osoba ma uderzyć w talerz w bardzo konkretnym miejscu. Powiedzmy za każdym razem, kiedy w myślach ma raz, ma uderzyć o talerz. O beczkę, o stół, o kolegę, o cokolwiek, co wydobywa dźwięk. Dźwięki mogą być proste, mogą składać się z jednego uderzenia, jak również nieco bardziej skomplikowane. Tak? Jednym akcentem mogą być podwójne uderzenia. Tutaj widzimy koncert, gdzie gościnnie wspomogli nas Mikołaj Trzaska i Wojtek Mazolewski.
widocznie stwierdzili, że ta baza rytmiczna, którą odgrywamy, jest wystarczającą bazą do tego, żeby pozwolić sobie na jakieś improwizacje solowe. Tak też się działo. Dźwięki mogą być najróżniejsze. To mogą być bardzo krótkie dźwięki, jak i nieco bardziej złożone. Mogą być konkretne, punktowe, jak i zaraz zobaczymy, nie wiem, świszcząca rurka, przelewana woda z misy do misy. Ważne jest to, żebyśmy zaczynali w jednym momencie i w tym samym momencie kończyli, tak? Tam tak naprawdę wszyscy doskonale wiedzą, co robią i w którym momencie są. Ode mnie, włączając i wyłączając poszczególne grupy, zależy, w ten sposób możemy bawić się dynamiką danego utworu, tak? Żeby nie był taki monotonny. No i co? Dźwięki krótkie, bardziej złożone. Ja polecam używać naszych głosów. Nie wszyscy to lubimy tak naprawdę, bo wszyscy mamy wrażenie, że nie umiemy śpiewać. Myślę, że to nie do końca jest prawda. Jeżeli byśmy wybrali sobie bardzo krótkie sylaby, takie jak ma, pa, ta, na, da, możemy wtedy odśpiewać całkiem ciekawą kompozycję rytmiczną. Tutaj proszę zobaczyć, jedna osoba uderza w bardzo konkretnym momencie o pudełko akustyczne, ale z kolei kolega, który już dłużej jest w zespole, potrafi wygrać bardzo konkretny rytm, pamiętając o tym, gdzie jest raz, gdzie jest dwa, gdzie jest trzy, gdzie jest cztery. Okej, proszę Państwa, ja bym chciał z Państwem spróbować bardzo podobnej zabawy. Jesteście tu jeszcze, prawda? Słuchajcie, ważne jest to, żebyśmy sobie wszyscy w myślach liczyli jedną frazę. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo ważne jest to, żebyśmy wszyscy liczyli w tym samym tempie. To jest podstawa naszej zabawy, żebyśmy wszyscy liczyli w tym samym tempie. Okej. Próba totalnie, jeszcze chwileczkę. Dla przykładu, ok? Chciałbym, policzę do was jedną czwóreczkę. Chciałbym, żebyście po tej czwórce na moje pierwsze uderzenie, na moje raz, klasnęli w dłonie. Bardzo prosta sprawa. Ok? Możemy tak zrobić? Ja będę liczył raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, a wy na raz uderzcie w dłonie. Może by tak być? To jest, myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Dobra, zobaczcie, co tu się tak naprawdę już dzieje, tak? Bo oprócz tego, że jesteśmy w stanie wydobyć ten dźwięk w bardzo konkretnym miejscu, już żyjemy jako jeden organizm, już oddychamy razem, kiedy nawet przestałem liczyć, co bardziej skupieni zrobili kolejne uderzenie. Okej, słuchajcie, spróbujmy w takim razie podzielić się troszeczkę na pewne grupy, podzielić te akcenty rozdzielić te akcenty między siebie, okej? Będziemy mieli tutaj bardzo proste liczenie. No, słuchajcie, tak naprawdę, kiedy mamy wyklaskać za każdym razem akcent na raz, sprawa jest prosta, tak? Ale jeżeli poprosiłbym was o to, żebyście uderzyli na 3, co drugi takt, 2 razy nogami o ziemię, to już pewnie może się okazać, że taka tablica nam będzie troszeczkę bardziej przydatna, ok? Dobra, słuchajcie, w takim razie próba tak zobaczmy jak to wychodzi. Chciałbym, żeby, nie wiem, 2 pierwsze rzędy? Jesteście 2 kolejne od tych pustych. Rzędy za każdym razem, kiedy mamy raz, żebyście klasnęli w dłonie. Okay? Możemy to zrobić? Myślę, że to jest do ogarnięcia. Okay. Kolejne dwa następne rzędy. Jakoś tam się musicie dogadać, okay? Kto jest kim. Chciałbym, żeby te 2 następne rzędy za każdym razem, kiedy jest 3, uderzyły o kolana. Okay? Myślę, że możemy to też osiągnąć. Dobra, i tak w takim razie, dobra, posłuchajmy może w takim razie tego, ok? Uwaga. 3, 4. Raz. W porządku, dobra, spoko, mamy to. Mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Słuchajcie, okej. Może ktoś tam pstrykać? Jest parę chętnych do pstrykania? Okej. Chciałbym, żeby pstrykacze zaznaczali miejsca, w których ta niebieska kropka podskakuje do góry. Okay? Raz i... Okej.
Ja tak naprawdę coś czuję, że po tym wstępie ja już naprawdę nie będę tutaj potrzebny. Słuchajcie, zatrzymajcie się jeszcze na chwileczkę, ok? Spróbujcie. Ciężko mi nazywać te grupy. Normalnie jak sobie siadamy, to jest bardzo jasne, bardzo czytelnie powiedziane, ok? Grupa numer 1 to są osoby w tych dwóch pierwszych rzędach, tak? I w tym momencie mógłbym powiedzieć grupa numer 1, raz, dwa, trzy, cztery i ona się zatrzymuje lub się włącza, tak? Tutaj tego nie możemy zrobić, ponieważ już widzicie, że mam problem z liczeniem tych rzędów, więc nie za bardzo jestem w stanie powiedzieć, kto co ma robić. Ale w takim razie umówmy się na to, że tak cichaczem będę dawał taki komentarz. Będę dawał taki komentarz do tego, kto włącza się, a kto się wyłącza, ok? Dobra, rozdzielmy troszeczkę więcej akcentów w takim razie, ok? Czy możemy na przykład, tak próbowałem tupać, tam jest wspaniała wykładzina, uniemożliwia ten zabieg. Czy możemy w takim razie zrobić tak, żeby osoby, nie wiem, ktoś, nie wiem, bardziej odważny, kto się nie boi takiego ruchu, za każdym razem, nie, może nie za każdym. Chciałbym, żebyście wydobywali dźwięk uderzając o klatkę piersiową, ale niech to nie będzie już takie proste, jak w poprzednich wypadkach. Niech to będą podwójne uderzenia, ok? Pach, pach. Nie wiem, czy to nie psuje w ogóle tego, co tutaj... Dobra, tylko że teraz tak, w którym miejscu? Mamy dwa pierwsze rzędy, klaszczą na raz, tak? Mamy dwa kolejne, uderzają o kolana na 3, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Mamy pstrykacze, które robią po środku. W takim razie tak, te dwa uderzenia chciałbym, żeby się znalazły na 4, ale za każdym drugim razem, ok? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, 4. Raz, dwa, trzy, 4. Ok? Za każdym drugim razem. Jedna czwóreczka jest oddech. Robimy 2 razy więcej, więc śmiało możemy sobie poczekać na to. Mamy to? Ok. Pstrykacze zaczną? Możemy? Ej! Zaczynamy od pstrykania. Uwaga. Jak jesteście gotowi, to lećcie. Same pstrykania. Same pstrykania. Posłuchajmy tego. Tak naprawdę to jest dobry czas, żeby poszukać jakiegoś przedmiotu, poszukać jakiegoś innego dźwięku, bo słyszymy, czego tutaj brakuje. Ok, brakuje mocnego werbla na raz. No to włączajcie się. Trzymamy tempo, nie? No to co, trójeczki? Jak będziecie gotowi, to dołączają się trójeczki. Raz, dwa, trzy, 4. 2, 3. Słuchajcie, jesteśmy jednym organizmem. Pamiętacie, o czym mówiłem? Dobra. Słuchajcie, to jest troszeczkę tak, że żeby usłyszeć, czy coś działa, czy coś nie działa, musimy to właśnie usłyszeć, tak? Prawdopodobnie część z was usłyszała, że troszeczkę się gdzieś tam rozmyliśmy w czasie, tak? Ważne jest to, słuchajcie tych pstryknięć, to one uzależniają całe nasze metrum, tak? One pokazują nam, jaki jest puls tak naprawdę i od nich się odbijamy, ok? Spróbujmy jeszcze raz, żeby te dźwięki były troszeczkę bardziej punktowe, ok? Pstrykacze. Klaśnięcie, kolana. Dobra, od tej czwórki podwójne uderzenia. Mocniej trochę. Podwójne uderzenia. Stop. OK, w porządku. Słuchajcie, zachęcam zawsze ludzi do tego, żebyśmy używali troszeczkę też innych dźwięków, tak? Bo możemy sobie coś wyklaskać, możemy sobie coś wytupać, ale fajnie jest użyć tego głosu, o którym już wspomniałem, OK? To jest troszeczkę tak, że jest to mięsień, którego nie używamy za bardzo na co dzień, tak? I trochę jest tak, że jeżeli już zaczniemy śpiewać, to naprawdę trochę nas to tam połaskoczy od wewnątrz. Żeby nie było aż tak bardzo trudno, nie będę oczekiwał od was, żebyśmy trafiali w bardzo konkretny punkt na skali, tylko żebyśmy skupili się na bardzo krótkich sylabach, tak? Dźwięki muszą być krótkie, nie męczące nas i powtarzalne, tak? To są takie 3 założenia, tak? Nie może być tak, że wymyślimy sobie dźwięk taki, który za 3 razem już nie będziemy w stanie odtworzyć, bo nas wyeksploatuje od wewnątrz, ok? Więc niech to będą krótkie sylaby. Słuchajcie, pstrykacze zamiast... Nie.
dwie pierwsze grupy zamiast klaśnięcia niech zrobią ma. Takie mocne ma, ok? Może tak być? Krótka sylaba ma. Słuchajcie, kropeczki nasze pstrikacze, chciałbym, żeby co drugi takt zaznaczały swoją obecność, czyli przez jedną czwórkę robią swoje dźwięki, przez następną są ciche. I tym dźwiękiem niech będzie w miarę wysoki dźwięk T. T, 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 T. Krótki jeden dźwięk T. Nie tak jak powiedziałem, krótki dźwięk T. Ok? Nasze nogi zamiast które uderzały na 3, co to może być za dźwięk? Jakiś pomysł? Bi? Gda. Insk. Gda jest z tych możliwości, gda niech będzie gda, ok? Dobra, słuchajcie, czyli mamy ma, mamy ti i mamy gda, ok? Zamiast dźwięku podwójnego tutaj niech będzie bum, 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 ok? Ale niech to będzie naprawdę silne. Te osoby, które robiły bum, które uderzały się tutaj podwójnie, niech zrobią naprawdę bardzo silny dźwięk, ok? Możemy tak spróbować? Ok, zaczynamy od naszych kropeczek. Jak jesteście gotowi, ti wchodzi. Ti. I cisza. Co drugi tak. Ti, ti. Ok, dołączamy się jedyneczki. Trójeczki. No i czwóreczki. Z silnym bum. Bum. Słuchajcie, starajcie się trafiać w te punkty, co tam pokazują, ok? Stop. Dobra, słuchajcie, takich dźwięków możemy dobierać dowolnie, nie ma żadnego ograniczenia. Każdy, tak jak mówiłem, przedmiot możemy z niego wydobyć dźwięk na 3 różne sposoby. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, tak jeszcze sekundę, wyobraźcie sobie taką sytuację, obiad rodzinny, kolacja wigilijna, babcia siorbie takt na zupie przez cały takt, a wnuczuś leci na talerzach, tak? Słuchajcie, dużo naprawdę śmiechu i zabawy może z tego płynąć, no i kreatywności, tak jak mówiłem. To wszystko, dziękuję wam ślicznie.